Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Do przygotowania yerba mate używa się przeróżnych rzeczy. Generalnie naczynie, w którym przygotowuje się yerba mate, nazywa się matero albo całkiem oryginalnie po prostu mate. Także może to być zrobione z czegokolwiek na dobrą sprawę. Początkowo robione było z drewna, z Palo Santo zwłaszcza, czyli świętego pnia. Indianie w Ameryce Południowej cenili sobie Palo Santo, zielone drewno, które ma również bardzo ciekawe właściwości bakteriobójcze. Co za tym idzie, sam susz był zdrowszy, pity z tego, oraz samo naczynie nie pleśniało, łatwiej było utrzymać je w czystości. No teraz można spotkać wiele podróbek, a takie matero zwykle jest właśnie okute metalem i ładnie się prezentuje. Zieloność drewna widać dopiero w środku i to jest początek, pierwowzór. Z tego się robiło przede wszystkim, nie tylko z tego drewna. Można spotkać na przykład matero wykonane z drzewa lapacho, przeróżnych. No i później pojawiła się tykwa. Tykwa, która nazywa się kalebasa. To jest również odmiana matero, ale jako, że jest zrobione z kalebasy, bo ta roślina to nie jest ta tykwa, którą znamy tutaj powiedzmy z Azji i Afryki, tylko roślina z południowej Ameryki, która nazywa się dżbaniwo kalebasowe. No, również w przeróżnych wersjach i rozmiarach można to spotkać. Są okute, zdobione albo całkiem surowe. To oczywiście na początku trzeba przeprowadzić curado, czyli czyszczenie tego, bo jak widać jest tu w środku pełno jeszcze miąższu wysuszonego z tego owoca, bo jest to owoc. No i nie nadaje się to jeszcze do picia. Curado przeprowadza się dość prosto, ale no, nie powinno się pić bez przeprowadzenia właśnie tego curado. Tutaj również wiele osób się martwi, że kalebasa jest w środku poczerniała czy ciemnozielona. To jest naturalne, nie ma się co przejmować. Dla wygody powstało później już takie w kształcie kalebasy matero ceramiczne. Tu możemy sobie to spokojnie wymyć, wyparzyć w zmywarce, nie ma żadnego problemu, bo te jednak naturalne, jeśli zostawimy tam fusy, no to po pewnym czasie spleśnieje, no i będziemy mogli to wyrzucić. Problem z tym jest też taki, czasem te kalebasy bywają okute również od spodu, no bo jest to owoc, więc no, stoi to jak jabłko. W zależności jaki mamy kształt, to czasem się to przewraca, zwłaszcza jak wsadzimy bombiję, która jest za długa na przykład. Bywa, że nam to przeważy, wszystko się wywali, wyleje, masakra, fusy wszędzie. Co więcej, to się również poci. Pojawia się tutaj wilgoć, to jest naturalne, nie znaczy, że jest dziurawa, chyba że się leje, no bo łatwo to też przedziurawić jednak. Także wymaga to troszeczkę tutaj zachodu. Co jest istotne, smak yerby z różnych naczyń również różni się od siebie. Mamy też taką wersję powiedzmy dla leniuszków, taki sobie filtrujący dzbanuszek. Dajemy tutaj yerbę, zalewamy wodą, ściskamy choćby do połowy. Ideą jest to, że susz pozostaje w naparze. Nie oddzielamy go, nie używamy jakichś parzydełek, filterków, jajeczek, siteczek. Tylko z tego sobie zlewamy, wypijamy i jest to zgodne powiedzmy z tym tradycyjnym piciem. Tyle, że bombija jest w tym momencie zastąpiona właśnie tym tłoczkiem. Jest też taki yerba mate thermomos. Tutaj jest woda, tutaj u góry susz, no i filtruje się to z plastikowej już wbudowanej rureczki. Jest to trudno dostępne, ale bardzo praktyczne, jeśli lubimy sobie na przykład spacerować z yerba mate. Ale to oczywiście wszystko nie jest niezbędne. Wystarczy zwykła szklanka, bombija i możemy pić w ten sposób. Również nie obrażamy nikogo w ten sposób, ale wiadomo, najbardziej tradycyjnie, klasycznie, pięknie i w ogóle lancersko wręcz jest używać właśnie różnego rodzaju matero. Zwłaszcza takie, bo są droższe, fajniejsze, najbardziej tradycyjne. Jeśli ktoś już naprawdę się lubi pokazać, że tak powiem, no to wtedy w ten sposób. W Argentynie, też generalnie w Ameryce Południowej spotkać można powszechnie ludzi, którzy chodzą sobie po mieście na spacer właśnie z jakimś takim naczynkiem, z yerbą, pod pachą termos ciepłej wody, chodzą sobie, oglądają wszystko, co chwilę dolewają. No, taka tradycja. U nas jeszcze nie jest to rozpowszechnione, ale kto wie, może niedługo. Do takiego naczynia oczywiście potrzebujemy bombiję, a właściwie to
bombija jest najważniejsza, bo jak mówiłem, można to pić z dowolnego naczynia, z kubeczka, ze szklaneczki. Bombiję trudno jest zastąpić. Bombija sama może mieć przeróżne kształty, rozmiary, wygląd, no i też cenę. Najtaniej i najprościej bambusowa bombijka, zrobiona po prostu z bambusa zasklepionego tutaj naturalnym kolankiem. Zrobione są dziureczki i sobie pijemy. Problem w tym jest taki, że nie jest to zbyt trwałe. Taka bombijka potrafi po tych dziureczkach tutaj pękać do góry. Poza tym, jeśli pijamy różne rodzaje yerby, różne smaki, to ona troszeczkę łapie jednak aromatu, aromatyzowanej yerby. No i na przykład pijemy sobie kokosową, potem cytrynową, a potem chcemy się napić czystej i nagle czujemy kokosowo-cytrynową yerbę. Także no, warto to czyścić jednak. A problem jest, no bo wciąga to w swoje struktury aromat tej yerby. Dlatego metalowe bombijki są najpraktyczniejsze i one mogą być również przedziwne. Ta na przykład filtruje za pomocą takiej sprężynki. Tutaj zdarza się, że listki jak się odpowiednio ustawią, to się potrafią przedostać przez to i wpaść nam do ust. Bombijki takie powiedzmy do precyzyjnego, że tak powiem, filtrowania dla yerby drobniejszej i bardzo pylastej mają kształt takich łyżek albo wręcz zupełnie płaskich dysków umieszczonych na rurce w ten sposób. Taka bombija nazywa się wtedy bomba i ona jest używana do picia chimarrao, czyli takiej bardzo drobno zmielonej yerba mate. Co ciekawe, do klasycznego, tradycyjnego podania tej yerby używa się również innego naczynia. Jak zauważycie, takie dzbaniwo kalebasowe, ono dorasta do takich wielkich rozmiarów, ale można je owinąć liną, nadać jakiś konkretny kształt, ale generalnie ma kształt takiej gruchy. Czyli ona się tutaj zwęża i tutaj sobie rośnie na krzaczku. Kiedy to obcinamy w ten sposób, mamy jeszcze tę górną część, czyli taki kielich. Do tego kielicha dorabia się nóżki i jest to specjalne wtedy takie matero do picia chimarrao. Ono się rozszerza do góry, sypiemy tam dużo i tę bombę płaską wsadzamy do tego, pijemy w ten sposób. No ale to jest już osobny rodzaj yerby, osobna bombija, osobne naczynie, co serdecznie polecam, ale to już jest dla bardziej takich zaawansowanych siorbaczy, bo no, trudniej się to pije i trudniej się to przygotowywuje. Takie bombijki z zawiasikiem otwierają się. Tutaj na przykład możemy dokładnie to wyczyścić w środku. Oczywiście susz się tu nie powinien dostać, ale pojawia się osad. Tak jak z herbaty, tak samo yerba zostawia osad. Do czyszczenia bombii mamy różne rzeczy, no, wyciorki w różnych kształtach, rozmiarach. Wtedy możemy sobie tutaj to dokładnie wyszorować z jednej, z drugiej strony. O, proszę bardzo. To się nadaje do każdej bombii, nawet do takiej, która nie jest rozkładana. Wtedy po prostu górą musimy to tutaj wetknąć. Te wyciorki zwykle są na tyle podatne, że da się nimi dotrzeć gdzie trzeba i szorujemy sobie. O, zostają kłaki. No i taka bombija jest wtedy czysta. No, zależy kto co pije, tą bombiję trzeba sobie odpowiednio dobrać. Jeśli jest yerba powiedzmy o grubszych listkach, jakaś taka wersja powiedzmy łagodniejsza, no to wtedy wystarczy nawet taka bambusowa albo taka sprężyna. Przez to pije się szybciej, ale słabsze jest filtrowanie. Jeśli jest yerba drobniejsza, wtedy używamy bombii z mniejszymi dziurkami i w kształcie na przykład takiej łyżeczki.